Szczerze? Nie sądziłem, że takie wideo w ogóle powstanie. Nie no, za drogie. Nie, mój kombi tak tego nie odpali, nie ma opcji. Ty, Pietrek, podobno ten cały Cyberpunk dobre recenzje zbiera. Dobra, kupuję. Cześć, tutaj ja, Pajtek. A w tym, mam nadzieję, dość krótkim wideo chciałbym podzielić się z wami moimi pierwszymi wrażeniami z wydanej 10 grudnia bieżącego roku pierwszoosobowej gry Cyberpunk 2077, na którą przyszło nam czekać ponad 8 lat. Niektórzy w internecie się śmieją, że Redzi zrobili to dlatego, żeby dać graczom czas na dorośnięcie, a grając na pewno nie da się przejść obojętnie obok jakże polskich dialogów zawierających w sobie sławne na cały świat słowa. W grze wcielamy się w postać znaną nam jako V i to dosłownie tyle, co potrzebujecie na ten moment wiedzieć, bo nie mam zamiaru być jak panowie z TV Gry i rzucać wam w twarz spoilerami na starcie. Serio, nienawidzę was. Na początku gry możemy zaobserwować, jak miało nie być o fabule, dobra, inaczej. Gra się zaczyna kreatorem postaci, w którym przyjrzeć możemy się najróżniejszym opcjom, od najbardziej podstawowych jak płeć, fryzura, czy też kolor skóry, do tych bardziej ekstremalnych, jak chociażby możliwość dostosowania rozmiaru nieistotne. W drugiej części kreatora mamy możliwość dobrania do postaci odpowiednich cech charakteru, takich jak inteligencja, refleks, czy też budowa ciała. Chwilę później do czynienia mamy z samouczkiem bojowym, w którym się uczymy podstaw walki, skradania, a także hakowania. Szkoda tylko, że nie prowadzenia pojazdów. W symulacji walki gra uczy nas, jak posługiwać się bronią palną oraz kataną. W skradaniu zadaniem gracza jest przejście niezauważonym obok wroga, a w hakowaniu włamanie się do jakiegoś systemu, odwrócenie uwagi wroga poprzez chociażby wyświetlenie czegoś na ekranie lub wydanie dźwięku przez głośnik, czy też wysadzenie ładunku wybuchowego. Nie będę się tutaj rozwodził nad warstwą graficzną Cyberpunka, bo ze względu na niską dostępność, a wysokie ceny kart z serii RTX, nie byłem w stanie nabyć swojego egzemplarza, przez co też zmuszony byłem grać na najniższych ustawieniach dostępnych w grze, których szczerze nie polecam. Znaczy, jasne, gra jak na swoje, na możliwością mojej karty graficznej bardziej, jest ładna, ale granie w rozdzielczości SD na ekranie Ultra HD, wiecie o czym mówię. Moim zdaniem, mimo że wideo ma dotyczyć pierwszych wrażeń, to 2 godziny, które spędziłem w grze, to w dalszym ciągu było za mało, żeby powiedzieć o grze coś konkretnego. Zresztą, gdyby nie fakt, jak bardzo lamiłem w etapach skupiających się na walce, to pewnie ten czas gry skróciłby się do 1 godziny. Co przekłada się na to, że tak naprawdę ledwo musnąłem tą grę, ale mimo to już zdążyłem dowiedzieć się o niej jednej istotnej rzeczy. Słuchajcie uważnie, bo to jest bardzo ważne. W grze Cyberpunk 2077, wydanym przez polskie CD Projekt Red, można głaskać koty. Oni za to ode mnie z miejsca 10/10 dostają. Miałem wrażenie, że jak w wielu grach niestety, co mi się szczególnie nie podoba, tempo akcji na samym początku jest bardzo szybkie, wszystko jest takie intensywne, muzyka, dialogi mocno nacechowane emocjonalnie, gra aż emanuje tym wszystkim, po to, żeby po kilkunastu minutach wprowadzić ciszę. Po prostu ciszę. Jest taka dłuższa chwila, kiedy dosłownie nic się nie dzieje. Z jednej strony miał być to zapewne zabieg umożliwiający graczowi, powiedzmy, złapanie oddechu, ale z drugiej wolałbym jednak, żeby akcja rozwijała się w umiarkowanym tempie. Czasem szybciej, bo tego wymagałaby dana scena, ale jednak żeby nie dochodziło do sytuacji, do której doprowadzała nas niedawno przeze mnie omawiana Soma, gdzie momentami było wręcz za wolno. Jeśli miałbym powiedzieć, jaką grę jak na razie najbardziej przypomina mi Cyberpunk, bez wahania powiedziałbym, że ubisoftowski Watch Dogs. I mam tu na myśli nie tyle przekaz, czy też realia, w jakich gra została ukazana, ale po prostu jej sam w sobie klimat. Wiele osób narzeka na liczbę błędów występujących w Cyberpunku, nazywając grę niegrywalnym gównem, czymś, co zostało za wcześnie, po 8 latach, wypuszczone na rynek, lub też niewartym swojej ceny ścierwem. Dobra, to były naprawdę mocne słowa, ale ja się osobiście z nimi nie zgadzam. Znaczy, fakt, w grze błędy występują, większe lub mniejsze, i nie chcę tu bezmyślnie bronić ludzi z CDP, bo poniekąd na to nie zasługują,
ale nie sprawia to, że gra od razu zyskuje miano niegrywalnej. Chociaż po tak długim czasie oczekiwania jednak można by było oczekiwać od niej troszkę więcej, szczególnie za tą cenę. Żeby nie dochodziło do sytuacji jak ta, w której od tak z ulicy znikają sobie przechodnie, albo kolega pana Fałki zyskuje zdolność przenikania przez ściany. To tyle w temacie Cyberpunka. Nie chcę powtórzyć swojego błędu z filmu z Paper Mario, więc nie obiecam wam recenzji, ale mam szczerą nadzieję, że kiedyś powstanie. Więc dziękuję za uwagę, żegna się z wami Pajtek i do zobaczenia następnym razem. Cześć!